słuchajcie, samochodyużywane.net i takie oto Volvo. Chociaż czy to takie do końca Volvo, czy może bardziej trochę Ford? Nie no, ale patrzcie, jaki z pozoru nietypowy hatchback Volvo C30, rocznik 2007. Maszyna, trzeba przyznać, całkiem designerska, w rozsądnej cenie. Dodatkowo jeszcze z dieselkiem pod maską. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej Volvinie z bliska, troszeczkę wam o niej poopowiadam. Zmierzymy ją raceboxem, myślę, i skoczymy na próbę autostradową. Auto, tak jak wcześniej powiedziałem, pochodzi z oferty samochodyużywane.net. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Kurczę, cóż to takiego jest? A następca Volvo 480. Jeśli interesujecie się motoryzacją, z pewnością kojarzycie ten model, ale jeśli mowa o C30, jest to wóz oparty na płycie podłogowej z Forda Focusa. Na tej płycie oparte też będzie Volvo S40 oraz Mazda trójka. Wszystko to brzmi rozsądnie, a jeśli w ogóle mowa o Fordzie Focusie w dieslu, jakbyśmy jeszcze porównali, tak jak tutaj mamy diesla, no to kurczę, tak nawet troszkę nudna, bo przecież Focus dwójeczka, no jest samochodem, ojejku. Nie no, dobry samochód, ale taki no ekstremalnie już poprawny, no już się tak poprawnie nie da zaprojektować chyba samochodu. A tu Volvo całkiem fajny miało pomysł na hatchbacka. Hatchbacki ogólnie w Volvo rzadko kiedy się pojawiają, ale jeśli już, no to są całkiem ciekawe. Zobaczcie, ta mordeczka no jest bardzo podobna jak w Volvo S40, ale jest zupełnie inna jednocześnie, to tylko tak złudnie wydawałoby się, że to jest prawie to samo. Po bokach są fejkowe wloty, tutaj prawdziwy, proszę. Volvo, hashtag bezpieczeństwo. Sylwetka, trzeba przyznać, jest dość ładna, taka zgrabna nawet. Charakterystyczne tutaj są te przetłoczenia olbrzymie, które idą przez cały bok, no i tył. To jest po prostu... To jedyny taki, proszę pana. Niczego podobnego w innej marce nie znajdziemy. Mi się wydaje, że jest to nawiązanie oczywiście do Volvo 480, ale jeszcze wcześniej do Volvo P1800 bodajże, coś takiego, taki shooting brake to był. Zobaczcie, cała ta klapa jest szklana. O, tutaj się otwiera. Takie lampy Volvo, no to już hashtag nowoczesność. No i zobaczcie, jaki tutaj jest ścięty tył. No ja osobiście nie wiem czemu designerzy, projektanci zdecydowali się, by na takim hatchbacku umieścić pełno plastikowych wstawek, nielakierowanych. Tak jakby auto miało wyglądać troszkę bardziej offroadowo, nie wiem. Ale mimo wszystko jest to ciekawy i niebagatelny wóz, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Jest to też taka jakby bezpieczniejsza odmiana Forda Focusa. Zastosowano system chroniący przed skutkami uderzeń bocznych SIPS oraz układ zmniejszający ryzyko urazu kręgosłupa szyjnego w HIPS. No i dobra, myślę, że możemy zajrzeć do bagażnika. Jeszcze tutaj wspomnę, że C30 wychodziła tylko jako 3-drzwiowy hatchback. 5-drzwiowych nie było. Auto ma lekko ponad 4,2 metra długości. No i bagażnik z pozoru nie wydaje się jakiś taki olbrzymi. W papierki, jak tak spojrzymy, no to 280 litrów niecałe, 278, ale tak na żywo, jak się patrzy, no to kurczę, wiecie, no tutaj to jest liczone na pewno do rolety, więc gdzieś tak do tego poziomu. Tutaj niestety rolety nie ma, ale gdy tak sobie naładujemy rzeczy troszkę ponad roletę, no to całkiem niezły tutaj wyjdzie bagażniczek. Tym bardziej, że też mamy tutaj, no chyba nawet pełnowymiarowe koło zapasowe. Zobaczcie, w ogóle jest to 4-osobowy samochód. O, tutaj podłokietniczek sobie wysuniemy. Takie 2 foteliska. Ja wam mówię, ciekawy jest to wóz. Felgi w ogóle mamy tutaj 16-calowe, rozmiar opon 205×55, także oponki powinny być tutaj tanie. No i przejdźmy do wnętrza. No tak mechanicznie, ale wszystko to delikatnie chodzi. Dobra, co? Najpierw zajrzymy sobie do tyłu. Proszę bardzo. No i takie 2 fotele. Zwróćcie uwagę, jak one są ciekawie wyprofilowane. Czekajcie, wyżej troszkę dam kamerę, żeby nie prześwietlało. Wiecie, dwumetrowiec za dwumetrowcem może mieć tutaj oczywiście problemy w takim hatchbacku, żeby się zmieścić z tyłu. Zobaczcie, tutaj w ogóle można sobie też zaczepić roletę, gdyby była. No i tą przestrzeń odgrodzić, całą tylną, złożyć fotele. 4 osoby, takie 180-185 cm wzrostu powinny się tutaj pomieścić. No z feature'ów z tyłu, no to co, właśnie ten podłokietniczek. Tutaj proszę bardzo, tak to się prezentuje z bliska. Pół skóry, jest to raczej, mi się wydaje, że fejkowa skóra, ale nie wiem, nie jestem pewny. Tutaj materiał beżowo-szare, beżowo-grafitowe wnętrze. Wejście 12V. No i przestrzeń pasażerska z przodu. No tutaj widzimy już dużo cech wspólnych z Volvo V40 bądź też S40.
Właściwie deska to chyba jest ta sama zupełnie. Boczek drzwiowy, dół, mnie tutaj SIPS oznaczenie, no ale ten materiał jest twardy. Tutaj już jest miękko, to jest skórka i tutaj jest też troszeczkę miękko. Projekt tego wnętrza jest jednocześnie prosty, a z drugiej strony taki, no ciekawy nawet. Fotele, no widzicie, no tak to jest, jak czasami ktoś w zbroi wsiądzie. No trzeba by tutaj to poprawić, jeśli by komuś przeszkadzało, no ale tak to wygląda. Auto ma niecałe 270 000 kilometrów przebiegu. Taki można powiedzieć skandynawski vibe. Widok z perspektywy kierowcy. Śmieszna jest ta duża szyba z tyłu. No widoczność jest tutaj naprawdę dobra, ale mamy czujniki parkowania z tyłu. I co, odpalimy sobie maszynę. Niech sobie pochodzi troszeczkę. Dzisiaj zimno jest, 2 stopnie. Dobrze, słoneczko, no to coś się ogrzałem. Od razu mówię, że błąd poduszki powietrznej będzie tutaj wyskakiwał, a ma to związek z kostkami pod fotelem kierowcy. Jeśli wykasujemy błąd, będzie spoko, ale jeśli najedziemy na jakiś wertep albo zaczniemy regulować fotel, no to błąd ponownie powróci. No trzeba byłoby po prostu sobie to zajrzeć po prostu pod fotel. Kierownica normalna, okrągła, bez żadnych tutaj bicepsików, chociaż auto fajnie się prowadzi, jest nawet sztywne. Ciężko mi nawet to powiedzieć, to wszystko jest takie proste. No tutaj tempomacik, tutaj od radia, wszystko jasne. No ta manetka jest taka bardziej skomplikowana, powiedzmy, no bo proszę, tutaj mamy przyciski od sterowania komputerem pokładowym, liczniki, tarcze analogowe, charakterystyczne dla Volvo, jeśli chodzi o czcionkę, o te kreseczki, tutaj wszystkie, o wskazówki i tak dalej. No i tutaj proszę, komputer pokładowy. Deska rozdzielcza, już się prościej nie dało jej zaprojektować, ale jest miękka. Tutaj jest twardo, tutaj już twardo z dołu jest. No i tutaj, proszę, taki przelot. Tutaj nawet z tyłu jest schowek, o. Zobaczcie. Co ciekawe, to jest prawdziwe aluminium. Ten panel, to jest jeden taki panel, no i system multimedialny. Radyjko, no coś takiego. Monochromatyczny wyświetlacz menu. Czekajcie, o. Tutaj proszę bardzo. No Klima Einstellungen, Fahrzeug Einstellungen. Tutaj takie wszystkie rzeczy też można ustawiać. Bardzo dużo fizycznych przycisków. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Zwróćcie uwagę też, jak śmiesznie tutaj wybiera się strefę, w jakiej chcemy temperaturę wyregulować. O, jedna. Tutaj przekładamy. Druga. No i razem. Tutaj widzę, ktoś dołożył jakiś system głośno mówiący. Podgrzewane fotele. Gałęcjusz, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. Biegi fajnie tutaj wchodzą, nawet skok tej skrzyni nie jest taki długi, taki dość sportowo jakby. Takie kurczę, jakby C30 miała mieć aspiracje sportowe. System Bliss, czyli martwego pola, to jest też dumnie tutaj oznaczone. Tak mieści się tutaj prawie 2-metrowy petrolhead za kierownicą. Pozycja bardzo spoko. Spory zakres regulacji kierownicy w 2 płaszczyznach. Nie, no naprawdę dobrze się tutaj siedzi. No i też fajna jest regulacja fotela. Taka kołyska jakby, z przodu, z tyłu, podnoszenie i tak dalej. Ogólnie należałoby pochwalić te fotele, że jak na hatchbacka są naprawdę wygodne. Co to jeszcze? Schowek. Proszę bardzo. Twardo wykończony? Nie, jakaś guma tutaj jest, gumowany. Ale jest naprawdę potężny, strasznie głęboki. Ja tam nie jestem w stanie dosięgnąć do końca. Myślę, że 2-litrowe kole spokojnie by się zmieściły. Lusterko fotochromatyczne, nie wiem jak z bocznymi, ale to jest fotochromatyczne. Jakiś tutaj czujnik, czy to jest czujnik zmierzchu, deszczu, nie wiem. Ale coś tutaj z pewnością jest. I okej, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Tak w ogóle wygląda kluczyk. Też taki inny. W ogóle spójrzcie tutaj pod lusterkiem, to jest ten system Bliss, tak wygląda to trochę jak jakaś kamera, to chyba czujnik właśnie od tego Blissa. Taki niby starszy samochód, proszę jaki nowoczesny. I to nie jest jakiś segment F, czy tam E nawet. 2.0 HDI pod maską, tak. Właściwie Volvo, ale dzisiaj razi słońce, oznacza ten silnik jako 2.0D, ale tak naprawdę jest to faktycznie 2.0 HDI. 136 koni mechanicznych i 320 Nm. Auto waży lekko ponad 1400 kg, także maszyna całkiem fajnie się odpycha, ale ta maska się pionowo w ogóle podnosi. Zobaczcie, jak w Mercedesach, można też w Mercedesie tak przestawić, żeby tak pionowo było. Amortyzator. Jeśli chodzi o gamę silników, C30 jest ona naprawdę bardzo bogata. Małe, większe benzynki, 4-5-cylindrowe. Była wersja też 230 koni mechanicznych, chyba najmocniejsze C30 wychodziły. Ale to już nie będziemy wnikać, skupimy się na tym egzemplarzu. Osiągi producent deklaruje 9,5 sekundy
do pierwszej setki. A prędkość maksymalna to podobno 205 km na godzinę. Chciałbym to sprawdzić i zweryfikować. I okej, to palimy maszynę. Dzisiaj bez soundchecku, 2-litrowy dieselek, ale brzmi on naprawdę fajnie jak na dieselka. Wiecie, no doznania wokalne, czy tam rodzaj dźwięku, no to wiadomo, no 4-drzwiowy diesel, ale przynajmniej jest cichutki, naprawdę miękko pracuje. Na pochwałę zdecydowanie zasługuje tutaj wyciszenie takiego Volvo. To jest taki, kurczę, hot hatch, ale z segmentu premium. Jakby tak spojrzeć przez pryzmat lat, no to tak do BMW 1 bym porównał. Wiadomo, BMW 1 no to tył napęd, tutaj przód. Skasowałem zużycie paliwa. Ale na przykład w porównaniu do Focusa, gdzie to jest krewniak Focusa, no tu jest zdecydowanie większa kultura. No i dobra. Myślę, że możemy cisnąć. Nie wiem, czy tutaj 100-200 sprawdzimy. Raczej ciężko będzie. Nie, dobra. A luźnego Ryszarda sobie będę jechał. Bo przede wszystkim jest pod wiatr. A wiadomo, jeśli mam do wyboru jechać na próbę autostradową z wiatrem albo pod i cisnąć na maksa, no to wiadomo, że wolę z wiatrem. Mam nadzieję, że ustawienia kamery są ok. No dobrze przyspieszyliśmy, bo tam kurczę policja stała. No i z 6 biegu. Diesel ciągnie od dołu. Dobra, ja sobie tutaj taką pakę 6 jadę. No może tutaj dziabniemy. W ogóle 6 bieg. No patrzcie, 175 km na godzinę i mamy 3000 obrotów. Bardzo, bardzo ładnie. No i wyprzedzanie ciężarówka. A teraz po nowym roku, no to będzie ruch pewnie w stronę Berlina tutaj. W drugą stronę powinien być mniejszy. Myślę, że możemy sprawdzić sobie prędkości obrotowe. No to czekajcie, troszeczkę zwolnię, by sprawdzić przy 100 km na godzinę. Dobra, 100 km na godzinę, no to mamy 1651 obrotów. 120. O, dawaj. Dawaj, Vag Nation. 120 to 2026 obrotów. 140, ale Volvo leci za nami. Jakiś nowy SUV S60 chyba. 140 to mniej więcej już 2401 obrotów. No i dobra, i możemy jechać. O, i V40 D3 akurat. Dobra, damy sobie piątkę. Widzę, że 6 tutaj jest nad biegiem raczej. Takie Volvo bardzo fajnie się prowadzi, C30, ale skoro jest na wspólnym podwoziu z Fordem Focusem, no to co tutaj się dziwić? Dobra, dam sobie 6. Widzę, że tutaj żadnego rekordu nie pobijemy dzisiaj. Znaczy, w tą stronę. Na razie 180 było. I pod wiatrzysko luźno. Ta maszyna luźno sobie radzi przy takiej prędkości. Jak na razie średnie zużycie paliwa 12,1 litra. Dobra, z 6 biegu z niższych obrotów polecimy. Pod wiatr, ale z góry, odcinek specjalny. No szczerze, po zawrotce, no tutaj są predyspozycje na naprawdę wysoki VMAX. No i z takiego 6 biegu teraz jest równo, a tak jest 196, 197, 196 było. Ciekawe, a czekajcie, dam sobie piątkę. Jakie tutaj będą obroty? Nie no, myślę, że na piątce będzie VMAX osiągnięty. Zobaczymy. Zawróćmy. Zjeżdżamy. Zrobimy sobie soundcheck. Czy zrobimy?
Nie ma to jakiegoś większego sensu, ale kurczę, to prowadzenie takie sportowe jakoś we mnie wywołało emocje. To zobaczmy. Ole, zadieslowałem. Ty, ale dobrze się zbiera ten samochód nawet. 1400 kg, 136 koni. Całkiem trzeba przyznać. Tak czuć, że ma po prostu płuco takie, no. Turbinka wstaje, no 2000 obrotów niecałe. No i nawet tutaj mamy opony o profilu 55, 205 55, a przechyły nadwozia nie są za duże. Dość sztywno. Myślę, że jakby tutaj była 18-calowa felga, nawet 17, to już byłaby nawet taczka. Volvo niby takie z pozoru grzeczne samochody i spokojne, a tu proszę bardzo, nawet trochę kusi. No i dobra, deptamy. Szczerze, zobaczymy, czy będzie 100-200. Na 205 ma auto wpisane, także może być oczywiście ciężko. I piąteczka. No i tu już wiatr mamy w dupę. W dupkę raczej. Kulturka. No, coś czuję, że lepiej tutaj szóstkę sobie dać, wiecie? Bo już 4000 obrotów, a dieselek góra to zawsze, no. Tak, i przyspieszamy. 190. 74, 5. No, dawaj Volvina. No, jest 57 sekund, ale jest. Zobaczcie, ponad 200. Tutaj policja albo cole. I proszę, można. Niemiecka autostrada bez ograniczeń prędkości. Tylko eksperci i specjaliści z działu komentarzy by zaraz redukcję tam zrobili i mnie gonili, by mandat mi wpisać, że za szybko jadę po autostradzie bez ograniczenia prędkości. Jest to ciekawe. No i dobra, i tutaj myślę, że możemy prędkość maksymalną osiągnąć. 206 już było. ...207, 208 i 210 km na godzinę przez chwilę było. I dobra, nie jestem pewny, czy już ugramy jeszcze coś więcej. Zobaczymy. No jak coś, dam wam play. Co? Tutaj będzie zjazd na Szmyln. Oczywiście nie zjeżdżam, ale przy tym zjeździe jest bardzo z góry. Jak na razie średnie zużycie paliwa, zaraz zobaczymy, 11,6. Będzie tutaj coś więcej. Patrzcie, tutaj jest tak ostro z góry. Będzie więcej. Panie, normalnie. No, 213 km na godzinę. 214 nawet było według GPS. I dobra, myślę, że Volvinki już nie musimy bardziej cisnąć. Ładnie sobie poradziła. 214 km na godzinę to jest prędkość maksymalna dzisiejszego odcinka. 57 sekund 100-200. Nie dość, że ten samochód jest dość ciekawy, taki nietuzinkowy wybór, jeśli chodzi o hatchbacki właśnie takie 15... Jezu, ja tak mówię 15 lat, już prawie 20 lat ma ten samochód, 2025 rok. W221 Mercedes S-klasa ma 20 lat, Bugatti Veyron ma 20 lat. To ja już mam nawet 60 lat. Jak ten czas leci? No nic, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, te pomiary, ten cały pakiet petrolheadowy wam się niesamowicie podobał. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.